Dzień dobry! Batman i Joker to bohaterowie znani z komiksu, ale i kino niejednokrotnie po nich sięgało. Dziś chcę zająć się bardzo ważnym dla fanów tych postaci komiksem oraz filmem animowanym, który powstał na jego podstawie. Komiks Batman Zabójczy Żart został wydany w 1988 roku przez DC Comics, natomiast w Polsce został wydany w 1991 roku przez TM Semik. Zaś film animowany Batman Zabójczy Żart ukazał się w 2016 roku. Porównajmy sobie, jak te dwa różne media przedstawiają jedną historię. Pamiętam, że miałem to słynne wydanie komiksu od TM Semik. Dziś można je dostać na aukcjach za naprawdę spore pieniądze. Nie mam tego egzemplarza, więc zakupiłem sobie wspaniałe wydanie od Egmont Polska. Twarda oprawa, laminowane elementy na okładce i piękny papier. Tak mogę opisać książkę. Autorem scenariusza jest Alan Moore, Brytyjczyk uważany za jednego z najwybitniejszych scenarzystów komiksowych. Moore stworzył komiks V jak Vendetta, który został adaptowany na film przez siostry Wachowskie. Komiks Strażnicy, na podstawie którego powstał film o tym samym tytule w reżyserii Zacka Snydera, twórcy m.in. 300. No i oczywiście komiks Batman Zabójczy Żart, uważany za najlepszą opowieść o Jokerze. Została ona przeniesiona na film animowany, którego reżyserem jest Sam Liu, twórca wielu animowanych filmów o superbohaterach. Alan Moore świetnie opowiada historię, których film troszkę mu zazdrości, a twórcy kina próbują przenosić je na łamy tego medium. Porównajmy sobie komiks i film. Czy filmowa wersja się udała? Reżyser filmu stworzył opowieść dłuższą niż komiksowa. Przełożenie całej historii komiksu do filmu okazało się niewykonalne bez dołożenia dodatkowej treści, aby otrzymać pełen metraż. I tak, pierwsza część filmu skupia się na wątku romansu Batmana i Barbary, córki komisarza Gordona, która działa jako Batgirl. I tutaj trzeba przyznać, że jest to opowieść o Barbarze, nie Batmanie. Dziewczyna jest uwikłana w związek, który właściwie nie jest związkiem. Nie umie tego nazwać, ale w jakiś sposób czuje emocjonalne przywiązanie do człowieka nietoperza i ma wewnętrzną potrzebę rozwijać te relacje. Batman jednak wydaje się być niewrażliwy na jej uczucie. Sprawę komplikuje wybuch namiętności pomiędzy nimi. Po tej sytuacji Barbara podejmuje decyzję o zakończeniu współpracy z Batmanem jako Batgirl. Muszę powiedzieć, że ta część historii jest naprawdę ciekawa. Dotyka spraw dojrzałych, zawiłych namiętności pomiędzy dorosłymi ludźmi. Nie jest to na pewno historia miłosna dla dzieci. I to jest dobre, bo ta opowieść wpisuje się w klimat, jaki stworzył Moore w swoim komiksie. Klimat zawiłych charakterów i relacji między nimi. Jest to część historii napisana na potrzeby filmu i dołożona do właściwej adaptacji komiksu. Na forach internetowych można przeczytać, że wielu widzom nie pasowało wtrącenie tej opowieści do filmowej wersji Zabójczego Żartu. Ja też miałem wrażenie, że to dwie różne opowieści. Czuć wyraźną granicę między jedną historią a drugą i nie uzupełniają się one wzajemnie. Filmowa opowieść powinna być całością. Wszystkie wątki powinny na siebie oddziaływać i prowadzić do jednego finału. Gdybyśmy w filmie odłączyli historię romansu Batmana i Batgirl, film by nie stracił, a to oznacza, że wydłuża film bez większego znaczenia. Jestem jednak świadomy, że dołożenie historii romansu miało dać większy wydźwięk scenie, w której Joker okalecza Barbarę. Jest to jedna z najmocniejszych scen komiksu i filmu. W komiksie naprawdę wybrzmiewa. Pozostaje w pamięci. Ta scena ukazuje pełne szaleństwo i zło Jokera. Barbara spodziewa się koleżanki, ale w drzwiach widzi Jokera z pistoletem. Ten jeden strzał rujnuje jej życie na zawsze. Jej ojciec, czyli komisarz Gordon, jest świadkiem zajścia, co wzmacnia dramaturgię sceny. Dziewczyna staje się kaleką. Najbardziej przerażająca w tym wszystkim jest lekkość ducha Jokera. Cały czas zachowuje zimną krew i porównuje okaleczoną Barbarę, która poruszać się już będzie na wózku, do zniszczonej książki, która będzie już tylko leżeć na półce. Film również prezentuje tę scenę dosadnie. Zobaczcie ujęcia po otworzeniu przez Barbarę drzwi. Mamy niemal statyczne kadry, które niosą duży ładunek emocjonalny. Twarz Jokera, pistolet, twarz Barbary. Jednak komiksowe ilustracje przedstawiały tę scenę tak,
że wydaje się ona mroczniejsza. W dalszej części historii, zarówno komiksowej, jak i filmowej, jest scena w szpitalu, gdzie Batman dowiaduje się, że Barbara już nigdy nie będzie chodzić. I tutaj znowu komiks wydaje się mroczniejszy. W dziewczynie pozostało jeszcze doświadczenie zła Jokera. Filmowe ujęcia, nawet podkreślone muzyką, nie mają takiej siły jak komiksowe obrazy. I tu trzeba przyznać, że cała historia złożonego romansu Barbary i Batmana, którą dołożyli twórcy filmowi, powoduje, że Batman ma większą motywację, by rozprawić się z Jokerem. Oto dziewczyna, z którą potrafił być blisko, została teraz skazana na wózek inwalidzki. Komiks nie pokazuje emocjonalnego zaangażowania wobec siebie tych postaci. Myślę, że to był dobry pomysł na rozwinięcie postaci Barbary i jej połączenia z Batmanem. Jednak ta część opowieści nie wybrzmiała tak dobrze, nie z uwagi na Barbarę, ale na antagonistę. Nie był nim Joker, tylko mężczyzna, który chciał zdobyć pieniądze wuja oraz serce Batgirl. Można zapytać, skąd pomysł na takiego antybohatera, skoro mamy do czynienia z historią, w której główną negatywną postacią jest Joker. Jeśli filmowcy chcieli już dołożyć wątek romansu Batmana z Batgirl, to powinni również dorzucić tam Jokera. Z nowym antagonistą stworzyła się nowa odrębna historia, która nie wspiera właściwej historii z Jokerem. I przez ten zabieg Joker pojawia się dopiero prawie w połowie filmu. Bardzo wskazuje tutaj Jokera, ale nie bez powodu. Jest on ważny dla komiksu i być może zapomnieli o tym twórcy filmu. Tutaj postawiłbym jedno podstawowe pytanie. O kim jest historia komiksowa? Na pewno nie jest to opowieść o Barbarze. Dziewczyna jest tutaj córką komisarza i dla niej mur przeznaczył dwie sceny. Scenę w mieszkaniu, gdy zostaje postrzelona, oraz scenę w szpitalu, gdy rozmawia z Batmanem. Wątek z Barbarą potęguje zło, jakie wytwarza Joker i wzmacnia potencjalne załamanie się komisarza, a tego pragnie Joker. Nie jest to również opowieść o komisarzu Gordonie. Czytelnik ma okazję poznać go bliżej, jego fascynację Batmanem, jego córkę Barbarę, ale ta postać nie otrzymała miana postaci głównej. Dla scenarzysty jest on potrzebny, by Joker mógł udowodnić sobie, że załamanie prowadzi człowieka do bycia okrutnym wobec innych. Czy zatem jest to opowieść o Batmanie? Oczywiście, że tak. W końcu tytuł brzmi Batman – zabójczy żart. Człowiek nietoperz pojawia się na samym początku historii. Czytelnik ma okazję zobaczyć go jako Bruce'a Wayne'a. Na końcu opowieści Batman wyciąga pewne wnioski w stosunku do Jokera. To wszystko powoduje, że odbiorca mocno zbliża się do tego bohatera. Do tego Batman do końca pozostaje trzeźwo myślący i prawy, co sprawia, że czytelnik chce się z nim utożsamiać. To cechy głównego bohatera. Ale jednak człowiek w masce jest małomówny. Wciąż pozostaje tajemniczy. Natomiast Alan Moore odsłonił przed czytelnikiem postać Jokera. Nawet powiem, że Joker w tym komiksie pojawia się wcześniej niż sam Batman. Spytacie, jak to możliwe? Otóż portret Jokera został umieszczony na okładce. Wypełnia on całą kompozycję. To on wiedzie tutaj prym. Czytelnicy podświadomie podążają za postacią Jokera. Nim są najbardziej zainteresowani. Dlaczego? Alan Moore mocno skupił się na odsłonięciu przed czytelnikiem postaci Jokera, jego psychiki oraz jak została ukształtowana przez pewien splot wydarzeń. W filmie Batman z 1989 roku reżyser Tim Burton odsłonił przed widzem postać Batmana. Scena retrospekcji z młodym Bruce'em dawała odpowiedź na pewne pytania o obecny kształt charakteru człowieka w masce. Jeszcze bardziej na tej postaci skupił się Christopher Nolan w pierwszej części swojej trylogii o Batmanie zatytułowanej Batman Początek z 2005 roku. Tam śledziliśmy losy człowieka, który psychicznie i fizycznie przemienia się w Batmana. Jak wiecie, w 2019 roku reżyser Todd Phillips, znany z komedii, pokazał światu historię Jokera w filmie Joker. Ta historia zdobyła serca i uznanie widzów. Jak widać, Joker to ważna postać, która zasługuje na równą Batmanowi uwagę. Bardzo dobrym pomysłem było wprowadzenie w komiksowej historii scen retrospekcji, które ukazują Jokera, zanim stał się Jokerem.
Te sceny śledzi się wyjątkowo. One sprawiają, że historia Jokera jest pełniejsza. Nawet sprawiają, że czujemy, że ta postać została skrzywdzona przez los. Nie usprawiedliwiamy czynów tego wyjątkowego przestępcy, ale widać, że scenarzysta Alan Moore pokazał, że zło tkwiące w Jokerze ma swoje źródło i cała postać nie jest tak jednoznaczna. Film również zawiera sceny retrospekcji, jednak wydaje się, że nie są one tak umiejętnie osadzone w historii jak u Moore'a. Zwróćmy uwagę na przejścia między czasem aktualnym historii a retrospekcją. W filmie te przejścia opierają się na przeniku jednego obrazu w drugi. W pierwszym przypadku mamy przejście z kobiety na plakacie w kobietę Jokera i podobnie jest na wyjściu z retrospekcji. W komiksie obrazy są zestawione i wyjątkowo dopasowane. Niemal takie same. Rysownik zadbał tutaj o niebywałe podobieństwo kompozycyjne, czego nie ma w filmie. Kolejne przejście filmowe to połączenie obrazu szklanki z wnętrzem lokalu oraz pełnej szklanki z kałużą. W komiksie mamy zestawienie obrazu Jokera ze szklanką w mieszkaniu komisarza z obrazem Jokera ze szklanką w lokalu. Na zakończenie tej retrospekcji mamy obraz łamanych kończyn raka z obrazem nieaktywnych już nóg Barbary z powodu uszkodzenia kręgosłupa. To są bardzo silne zestawienia. Działają na odbiorcę o wiele mocniej niż filmowe wersje przejść między ujęciami. Kolejna retrospekcja w filmie zawiera takie połączenia obrazów. Zobaczcie. Jak widzicie, ich zestawienie nie jest już tak silne. Trudno doszukać się tutaj jednoznacznej konotacji. Komiks wciąż robi to mistrzowsko. Mamy zestawienie obrazu zamykanych drzwi atrakcji Wesołego Miasteczka z drzwiami lokalu oraz załamanego Jokera z załamanym komisarzem. Obydwaj panowie są w identycznej wręcz pozie. No i ostatnia retrospekcja w filmie łączy obrazy, które niewiele mają ze sobą wspólnego. Odbicie Jokera w kałuży i obraz fabryki, a także twarz Jokera z wjazdem do Wesołego Miasteczka. Komiks zestawia obraz odbicia Jokera w kałuży z odbiciem Jokera w ściekach pod fabryką. Na koniec obraz śmiejącego się Jokera zestawiony jest z obrazem śmiejących się jego podwładnych. Tutaj zauważcie, że śmiech w formie napisów jest na jednym i na drugim obrazie, zaś w filmie śmiech ustaje i dopiero wtedy następuje kolejne ujęcie. Jak widać, komiks przeplatał akcję właściwą z akcją retrospekcji wspaniale. Reżyser filmu początkowo chciał iść tą drogą, ale później jakby zrezygnował. Te łączniki to takie szwy, które wpływają na to, że postać Jokera jest dla czytelnika jeszcze bardziej interesująca. Takie szwy utrzymują czas przeszły i czas teraźniejszy w jednej historii. W filmie ich nie ma i odbiorca ma poczucie, że ogląda odrębne opowiadania i nie do końca czuje, że mają one na siebie wpływ. Podobnie jest z historią romansu Batmana i Batgirl, która pozornie ma wpływać na dalszą część filmowej opowieści, ale widz czuje, że jest odrębna. Na koniec wskazałbym pomysłowe podejście reżysera filmu. Wiele ujęć naprawdę nawiązuje do komiksowych obrazów. Są czasami niemal jak wyjęte z komiksu i wklejone do filmu. Uważam to za duży atut. Fani komiksu, sięgając po film, chcą poczuć pewną przynależność tych dwóch mediów do siebie. Ma to na celu nie tylko szacunek filmu do komiksu, który powstał pierwszy, ale także pobudzanie w odbiorcach emocji, które towarzyszyły im przy pierwszym czytaniu. Dla mnie wyszło to naprawdę dobrze. Jak widzicie, nie jest łatwe adaptować historię opowiedzianą przy pomocy jednego medium na historię opowiedzianą przy pomocy drugiego medium. Film i komiks różnią się, pomimo że tu i tu twórcy skupiają się na obrazie. Komiks Zabójczy żart wydaje się niezwyciężony i nie do podrobienia. Film animowany mogę polecić tym, którzy są świeżo po lekturze komiksu. Dopiero wtedy film wydaje się bardziej zrozumiały i interesujący. Bez istnienia komiksu traci swoją siłę. To wszystko. Koniecznie ocencie moją pracę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo chciałbym, żeby on się rozwijał. I widzimy się już wkrótce.